Powiem tak, buja. Czy to jest jakiś wielki szok, że wygrała właśnie ta propozycja? Wydaje mi się, że nie, bo to znowu jest to, co zawsze żre na dorosłej Eurowizji. Mamy tutaj takie trochę rapowanie, interpretowanie, coś, czego raczej nie ma na Eurowizji Junior. Na zwrotkach to jest wymiataczka, to jest absolutnie wymiataczka. Nie ulega wątpliwości, że Ukraina znowu będzie walczyć o wysokie miejsce. Cześć wszystkim, tu Miechulec i witam Was bardzo serdecznie w kolejnych reakcjach na moim kanale, a tym razem oczywiście Eurowizja Junior. Znamy już 5 piosenek, a 4. reakcja na moim kanale. Wszystko za sprawą tej Albanii, która ma być jeszcze zrewampowana. Trochę dziwnie się czuję, bo jest połowa października, a my znamy dopiero 5 piosenek z Eurowizji Junior. Zwykle było ich już tak z połowa stawki, no ale jeszcze do konkursu 2 miesiące, więc pewnie najlepsze przed nami. Ale może najlepsze jest właśnie dzisiaj, bo Ukraina wybrała swojego reprezentanta, a raczej reprezentantkę na konkurs piosenki Eurowizji dla dzieci. Ukraina jak zwykle postawiła na preselekcję, odbył się publiczny koncert, głosowali zarówno jurorzy, jak i widzowie, no i wybrali reprezentantkę spośród 6 uczestników. Ja nie ukrywam, że te piosenki już wcześniej słyszałem, ale nie oglądałem preselekcji, więc na pewno nowością będzie dla mnie, jak zwyciężczyni zaprezentowała się na żywo, bo ja bardzo chciałem, żeby pojechał duet ze względu na to, że to było rzeczywiście takie mocne, przebojowe, energetyczne, coś innego niż Ukraina zwykle prezentuje. No ale wyszło inaczej, wygrała faworytka widzów, a to jest chyba najważniejsze, żeby widzowie czuli się z tym, że mają swojego przedstawiciela w konkursie. Nie ma co zwlekać, czas na reakcję, ale zanim to oczywiście przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to oczywiście zostaw subskrypcję. Przypominam o podbijaniu tych filmów, lajkowaniu i komentowaniu, czy Waszym zdaniem Ukraina ma szansę na dobry wynik na Eurowizji Junior, a może nie jest to Wasza faworytka, może był ktoś inny. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. A tymczasem startujemy. Bardzo tak tajemniczo i energetycznie się zaczyna. Motanka to najpewniej włóczka, bo 4 włóczki na scenie. I to też taki charakterystyczny motyw dla Ukrainy. Powiem tak, buja. No tutaj oczywiście bardzo dużo robi choreografia, tancerze, też te ruchy kamery. Ale powiem szczerze, bardzo mi się podoba ta zwrotka. Mamy tutaj takie trochę rapowanie, interpretowanie. Nie jest to klasyczne śpiewanie, więc bardzo jakby coś, czego raczej nie ma na Eurowizji Junior. Jest to jakiś tam pokaz umiejętności, więc wow. Teraz mamy ten refren taki trochę wykrzyczany, może nawet za bardzo czasem. I tak nie do końca może w punkt, ale z drugiej strony ja z kolei z tego fragmentu wyczuwam mocne emocje i to też jest ważne. Jest i po angielsku, oczywiście wiadomość do społeczności Eurowizji Junior. Chyba ten fragment lubię najbardziej z tego wszystkiego. Mota, mota. Nie no, tutaj na zwrotkach to jest wymiataczka, to jest absolutnie wymiataczka. Dużo bardziej wolę właśnie ten fragment niż te refreny, które są takie... Jest to na pewno oryginalne w swojej formie. Oj, tutaj troszkę nie poszło. I też trzeba zwrócić uwagę właśnie na całą scenę, bo jest bardzo minimalistycznie. Jest ta włóczka też jest na stroju wokalistki. Mamy też no właśnie, wizualizacje, ale bardzo proste, bardzo jednak w klimacie. To nie wiem, może motanka to bardziej kukiełka? Muszę to sprawdzić. No nie ma co ukrywać, na pewno tutaj jest to 200% Ukrainy w Ukrainie, bardzo tak patriotycznie, zarówno jeśli chodzi o symbole, też o tekst, bo tak wyłapuje, tutaj mi też tłumacz podpowiada, więc no tak, no Ukraina jaką znamy.
No tak, bardzo fajne zakończenie, czyli znowu taki fragment, który powtarza się przez całą piosenkę, ale faktycznie jest fragmentem, który buduje klimat tego utworu. Czy to jest jakiś wielki szok, że wygrała właśnie ta propozycja? Wydaje mi się, że nie, bo to znowu jest to, co zawsze żre na dorosłej Eurowizji. Mamy Ukrainę, ale z jednej strony jest zestawiona ta tradycja, tutaj wyrażona właśnie w stroju, czy w ogóle w motywie, też w tekście piosenki, z nowoczesnością, która oczywiście jest wyrażona w muzyce i w całym pomyśle na występ. Absolutnie jest to wybór Ukrainy tak jak zawsze, natomiast ta wersja jak najbardziej uważam, że ma duże szanse na dobry wynik. Nie jest to dla mnie jakieś mocno spektakularne. Uważam, że bardzo tutaj dobrą robotę robią te zwrotki rapowane, interpretowane i to faktycznie jest coś, czym z jednej strony Ukraina na pewno wyróżni się na tle innych, z drugiej strony no to też są umiejętności, które nie każdy wokalista, nie każda wokalistka w tak młodym wieku posiada, więc to na pewno jest zdecydowanie na plus. Myślę, że chciałbym zobaczyć coś innego, bo trochę właśnie znowu mamy ten temat patriotyczny i trochę mam już tego chyba za dużo, jeśli chodzi o Ukrainę, natomiast rozumiem, w jakiej są sytuacji też normalne, że te tematy dominują w przekazie i tego typu utwory wygrywają, podobają się i jadą dalej. Zobaczymy, jak europejska publiczność to oceni. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Ukraina znowu będzie walczyć o wysokie miejsce, znowu będzie się liczyć w walce o wygraną, tak więc no cóż, no, trzeba czekać z wypiekami na twarzy na kolejne piosenki i będziemy sobie porównywać, czy Ukraina rzeczywiście ma szansę na zwycięstwo. Dla mnie, mówiąc szczerze, na te 5 utworów to jest takie... No właśnie, chyba drugie miejsce, na pewno nie pierwsze, bo dla mnie Francja cały czas jednak jest tutaj niepobita. Natomiast biorąc pod uwagę, że trochę mam takie, że Francja i długo nic, no to jednak Ukrainę bym dał na to drugie miejsce, no bo doceniam właśnie tę oryginalność i taką autentyczność, więc to jest gdzieś tam chyba dla mnie największa wartość. No a cóż, a zobaczymy, jak będzie dalej. Jestem ciekawy, jak Wam podoba się piosenka z Ukrainy na Eurowizji Junior 2025. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy Motanka to był Wasz faworyt i czy dalej jest to Wasz faworyt do wygrania całej Eurowizji Junior. Oczywiście za wszystkie podbicia, lajki i komentarze będę bardzo wdzięczny, a jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Ja za dzisiaj Wam dziękuję, widzimy się już niebawem w kolejnych filmach, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!